Cześć, witaj! Lecimy z kolejnym odcinkiem. Dzisiaj troszeczkę inaczej, mianowicie udamy się do farmy mojego gospodarza. Tak, tutaj mnie zaprosił niejaki Giancarlo, u którego stacjonuję i śpię 2 noce. Z jego rodziną spędzam czas i ogólnie się trochę chilluję, bo w tych podróżach trzeba dużo mieć takiego dystansu i wyluzowania. Robić sobie przerwy, bo można się bardzo szybko przegrzać, a co za tym idzie, stracić chęć do dalszej jakiejś takiej entuzjastycznej wędrówki. Giancarlo dzisiaj spał ze swoimi innymi gośćmi na farmie, która jest oddalona 20 km i tam dzisiaj zmierzamy. Czemu macham tak tym bananem? Poszedłem na śniadanie, jak to trzeba zwracać uwagę, gdzie się siada. Przybytek taki, powiedzmy średniej klasy, usiadłem, dostałem menu. Śniadanie z kawą ponad 50 zł, więc jest to poza moim budżetem. Podziękowałem, skorzystałem z opcji 4 bananów, 2 drożdżówek i zapłaciłem 6 zł. Dzisiaj bierzemy autobus. Giancarlo mi dał koordynaty, gdzie to mam dojechać, żeby nie... Powiedział, żebym uważał, żeby nie przejechać pewnego przystanku i stamtąd po prostu udam się na tą farmę, gdzie czeka oprócz Giancarlo 2 Włochów i 1 Brytyjka. Postaram się z nimi wszystkimi przeprowadzić wywiad, co oni w ogóle robią, jak podróżują i czym się zajmuje Giancarlo. O tym wszystkim już za chwilę. A teraz co? Kręcimy tą przygodę, i łapiemy autobus. Wow. No i wbiliśmy tu do autobusu, nawet nie wiem, czy to jest ten poprawny. Po prostu wszedłem, ten Giancarlo mi mówił, że na tym przystanku, żebym po prostu wsiadł do byle jakiego autobusu i że będę jechał, żebym patrzył dobrze na mapę, więc kolejna przygoda. Nie tylko taryfy i szybkie podróżowanie, ale gdzieś z lokalsami. Lubię takie podróże, bo przybliża to do takiego normalnego życia, nie jest człowiek taki wyizolowany, ani jakiś ten, muszę jeszcze mu zapłacić, dobra, okej. Jednak to nie był ten autobus, muszę się udać pod jakiś stadion, jechać w stronę Guadalupe. Dobrze, że pana zapytałem, bo bym wylądował gdzieś w krzakach. Nie jest to żaden problem, ale po co nadkładać sobie drogi, prawda? Dobra, czyli przejechaliśmy się trochę na dziko. Czerwone, zielone, czasem nie wiadomo jak tutaj się krąży. Dzisiaj mocno słoneczko grzeje, 27 stopni. Chociaż w Polsce widziałem, że też jakieś dni mają być koło 27 stopni. Ale tutaj ta odczuwalna, zobaczcie zresztą jakie mam ręce. A w ogóle nie czułem tej temperatury, tylko tutaj jakoś tak chyba bliżej to słońce jest tej płaskiej ziemi. A, dobrze pan mówił, tutaj jest jakiś stadion. W tamtą stronę trzeba jechać, nie? Z tego co mi mapa pokazuje. Nie wiem, czy to nie jest to. O kuś, zdążyłem. Coś jedzie. Wyjamy. Hasta consigo voy. Bueno, dale. Dobra, byliśmy chyba do dobrego autobusu, bo pan pokazuje, że na wprost, więc zaraz mu muszę zapłacić i pokazać w ogóle, gdzie jadę. To nie był ten autobus. Odbijam się od jednego do drugiego. On tu gdzieś skręca, mam jeszcze 8 km niecałe. Ten autobus tam w ogóle skręcił, a my mamy jechać tam. Więc tutaj gdzieś mam jakiś autobus chwycić z napisem Guadalupe. Tylko ja to w ogóle przystanku chyba nie widzę. Nie wiem, czy to ja jestem na przystanku? Chyba tak.
No i okazał się bardzo miły, w ogóle nie wziął zapłaty. Powiedział mi jedno, bo ja tak często wystawiam ręce z tymi drobnymi i pokazuję, żeby sobie po prostu ktoś wziął tyle, ile się należy. Ale mi pokazał palcem, żeby tak nie robić, bo mówi, że to nie to, że mi ktoś wyrwie, tylko po prostu nie powie, ile jest do zapłaty i weźmie mi całe pieniądze, żebym tak nigdy nie robił. Aha, Guadalupe, czyli takie coś. Tak, tamten. Dobra. No to czekamy. Przygoda sama w sobie. No to jest jakieś w ogóle nieporozumienie. Trzeci autobus i on znowu skręca tutaj gdzieś w prawo. Coś ten Gian mnie okłamał, że w jakiego bym nie wsiadł, to wszystkie jadą prosto. Jedno wielkie jakieś nieporozumienie. No ale co ja mam teraz zrobić? On jednak pojechał prosto, czy skręca w prawo. No już nic nie zrobię. Też nie wziął opłaty ode mnie. No i powoli po kilometrze jakoś tam zmierzam. ¡Chulucanes! ¡Chulucanes! W końcu wbiłem do jakiegoś gościa do samochodu, ale powiem tak, że się... Alright? Vlogging. ¿De dónde eres? Polako. Pero poder traductor. ¿Hablas inglés? Yeah, I speak English, yes. I wbiłem do jakiegoś samochodu, ale powiem tak, nie wiem, czy to był dobry pomysł, bo strasznie tutaj jedzie zielonym. I no tak mnie jakoś, nie wiem, coś mnie podkusiło, że tu wsiadłem. Najwyżej, nie wiem, będę wyskakiwał na trasie. Gość też próbuje coś tam tłumaczyć, ale słabo to nam idzie. Pali specyficzną rzecz. Gracias, amigo. Hold on. Un gusto, un placer, mi hermano. Un gusto y un placer. Cuídate, que te vaya bien. Thank you so much. Hasta luego. Placer. Jestem na jakimś totalnym tutaj countryside. Co chwilę są takie dróżki, tylko to prowadzą prawdopodobnie do tych posesji, do czyjejś prywatnej nieruchomości, bo to widzicie jest tak otoczone taką prowizorycznym płotem, jeśli to tak można nazwać. Ale ciepło się robi, 30 stopni. Tu jest brama otwarta, to chyba tędy. On mówił, że stąd kilometr, pokazuje kilometr 300. Kurczę, co by człowiek zrobił bez tego internetu, jakby w ogóle tu trafił? No mogłem z nimi wczoraj jechać, ale miałem pracę do wykonania, mianowicie montaż filmu. Wczoraj mi zeszło bardzo dużo, bo 5 godzin montowałem, no ale film prawie chyba 48 minut. Zapraszam Cię serdecznie do oglądnięcia tego, bo dużo się działo, dlatego taki długi. Nie to, że ja staram się nie naciągać filmów, tylko jak się dużo dzieje, to ciężko mi wyciąć coś, co może jest mało istotne. Jest dużo wątków, dużo historyjek, takich po prostu losowych, które mi się przydarzają, mnóstwo przygód. Po co tutaj te płoty? Może żeby jakieś zwierzęta nie przechodziły. Mogłem drona wziąć. Ale droga, pić mi się chce. Jak możecie zauważyć na załączonym... Wybuchło. W załączonym obrazku smaży piekielnie. No, na te warunki, które miałem do tej pory, czyli około 20 stopni, no teraz jest tu w słońcu moim zdaniem 35, a będzie tylko więcej, jak będziemy zmierzać do Ekwadoru, aczkolwiek tam wjedziemy w góry. I to już wszystko za 1,5 dnia. Jadę nocnym autobusem do Ekwadoru. Dajcie łyka. Dzięki. A teraz ciśniemy na farmę do Giancarlo, tam gdzie czeka na nas kilka osób, z którymi postaram się przeprowadzić fajne wywiady. Lecimy. Idę i końca nie widać. Tu się pojawiły jakieś czerwone flagi, oznaczające pewnie jakąś czyjąś posesję, chociaż te płoty, jak widzicie, składają się z takich drutów kolczastych. Jest tylko raz, dwa, trzy, cztery, 5 rządków. Wydaje mi się, że to jest związane, żeby tu jakaś zwierzyna po prostu nie wbijała, bo człowiek to raczej, no co to, chyba moim zdaniem jednym kopnięciem by to mógł przerwać. Koniec drogi dojazdowej, tylko za pozwoleniem. Tam widzę jakieś zabudowanie, to może ta farma. Jeżeli tak tutaj wygląda zima, to ja nie chcę sobie wyobrażać, jak wygląda lato. Dziwnie to wygląda. Brama taka
Nie do sforsowania nawet chyba przez jakieś wojsko. Coś tam się rusza, widzę. Jest ekipa. O kurde. Ale zgraja. Więcej was mama nie miała? Okay. Hi John. I thought I'm lost. Welcome. Oh, welcome to the dungeon. Welcome to the jungle. Jest i Gian, także jesteśmy uratowani. To jest to miejsce i zaraz tu się trzeba rozgościć. O, wow. What's up, guys? Finally I made it. What's up? Hi. Pleased to meet you. Ooh. New resting. Wszystkim gorąco, ale tu kogut się do mnie przypętał. Halo, halo. Da się pogłaskać takiego koguta? Nie wiem, kurde. Da się. Pierwszy koguta głaskam, ale ja stoi spokojnie. Piesek się wygrzewa, znaczy chłodzi się. Ale szkolony kogut. Nie co jest, gościu? Pieją kury czy nie pieją? Dawaj. A jest żelasty. No. Jeszcze mi tu koguta brakowało. Cześć, witajcie moi drodzy. Kolejny odcinek, kolejny dzień, tak jak wam obiecałem. Jeszcze raz sprawdzę, czy się nagrywa. Wszyscy już na miejscach? Tak jak już wam obiecałem, robimy dzisiaj nietypowy odcinek. Gościmy tutaj na farmie u Giancarlo. To jest gościu, który mnie ugościł w swoim domu w mieście Pióra. To jest około 15 km stąd, u jego rodziny. Miałem fantastyczną wczoraj kolację z jego rodzicami, z dziadkiem, który ma 90 lat. Gdzieś załączę taki mini historykę i możecie ich zobaczyć. Ale dzisiaj się skupimy na Giancarlo i jego opowieści. Spróbujemy znowu tak samo opowiedzieć, ja będę zadawał pytania po polsku, on będzie odpowiadał po hiszpańsku, ja wam będę tłumaczył, ale spokojnie skrócimy ten hiszpański, tak żebyście słyszeli prawie wszystko po polsku. Witaj Giancarlo i chciałem ci serdecznie podziękować za to, że mnie tutaj gościsz. I chciałbym się zapytać w ogóle, jak wygląda twoja historia, przede wszystkim z couchsurfingiem, bo ludzie chcą się dowiedzieć, na czym to polega, kogo jakiegoś szalonego kiedyś hostowałeś i jakie masz wspomnienia z tym, jak długo to robisz, opowiedz coś więcej o tym. Bueno, yo empecé el 2017 a usar Couchsurfing y ha sido una experiencia muy bonita. He conocido mucha gente, a descubrir que hay gente de todo tipo y Więc słuchajcie, ten piesek tutaj mnie atakuje. Mówią, że jest jakiś toksyczny, ale ja nie widzę. On potrzebuje dużo miłości. Więc Giancarlo opowiada nam historię tak. Zaczął skorzystać z couchsurfingu w 2017 roku, kiedy studiował na studiach magisterskich w Barcelonie. Poznał tam grupę podróżujących Chorwatów, a jeden z nich przyjechał do niego do Peru. Zapoznał mnie z tematem piłki nożnej i dzięki niemu dowiedziałem się o tej platformie. Od tego momentu zacząłem gościć w Limie całkiem sporo podróżników, a potem gościłem też kilku Polaków. Jeden z nich został u mnie w Limie nawet na 10 dni, ponieważ spotykał się z jedną dziewczyną z Limy. Staliśmy się więc bardzo dobrymi przyjaciółmi. On pochodzi z Lublina, a ja w tym samym roku, w 2017, podróżowałem po Europie. Pod koniec mojej ostatniej części podróży do Polski odwiedziłem go i spędziłem z nim 3 dni w jego domu w Lublinie. Ponieważ on odwiedził mnie po raz pierwszy tutaj w Peru i cóż, gościłem wiele osób w ciągu tych 8 lat. Miasto położone na małej farmie, w której teraz jesteśmy i było to bardzo miłe doświadczenie. Poznałem wielu ludzi i zawarłem wiele przyjaźni. Mam wiele doświadczeń, aczkolwiek nie mam jakichś specjalnie złych, które by sprawiły, że wątpiłbym w zakończenie tego projektu, jakim jest couchsurfing. Wszystkie te doświadczenia z niektórymi podróżnikami były bardzo pozytywne.
Z niektórymi nawiązałem bliższy kontakt, a z innymi miałem po prostu nawet okazję podróżować. To była prosta rozmowa, ale prawdopodobnie chodzi bardziej też o osobowość ludzi, bo nie wszyscy jesteśmy tacy sami, prawda? Tak więc koniec końców nauczył mnie również wiele o otwieraniu mojej głowy i rozumieniu natury ludzkiej. Odkryłem, że istnieją ludzie wszelkiego rodzaju, o różnych sposobach myślenia, odczuwania i że każdy ma prawo to robić, prawda? A możesz mi opowiedzieć więcej tutaj o tej farmie, co ty tu w ogóle hodujesz, poza tymi wszystkimi zwierzaczkami, bo widzę tu indyki, kury, no oczywiście są psy, widzę też jakieś ptaki. To jest dosyć ciekawy projekt. Compramos 8 hectáreas de desierto y desde ese momento hasta el 2017 fue que recién... Teraz a propos farmy nam Giancarlo tu opowiada. Tak jak wam mówiłem, to jest ta ziemia, którą kupiliśmy w 2012 roku, moja rodzina. Kupiliśmy 8 hektarów pustyni. Od tego momentu przez następne 5 lat, do 2017 roku, po prostu zajęliśmy to miejsce, zbudowaliśmy tu dom i moja rodzina i ja zdecydowaliśmy się na ten projekt. Projekt polegał na ponownym zalesieniu tego miejsca. Chronimy rodzime drzewa pustyni, które są zagrożone wyginięciem. Sadzimy też drzewa, które dają nam cień, które nie są rodzime, ale rosną na zewnątrz. Są pożyteczne, ponieważ bardzo szybko rosną i zaadaptowały się bardzo dobrze do pustyni. Chodzi o to, aby nieco zmienić tą strukturę piasku i nadać mu bardziej organiczny charakter. Dodatkowo hodujemy kury, indyki, kaczki. Co za tym idzie, produkujemy jajka, a także miód. Od 2017 roku zaczęliśmy przyjmować wolontariuszy, którzy zgłaszali się przez taki serwis jest Workaway i to ludzie mogą po prostu dookoła świata jeżdżą, oferują swoją pracę za wikt i opierunek, jak to się mówi. Jest ten serwis, z którego niektórzy ludzie korzystają i po prostu mieszkają sobie za darmo, jedzą, ale pomagają w pracy. Pomagają nam podlewając drzewa wodą, robiąc kompost, zbierając patyki, karmiąc ptaki, dając im wodę. Wszystkie te drobne prace, ale to są bardzo drobne prace, ale bardzo nam pomagają, a pomysł jest dużo szerszy. Mamy głęboką więź z naturą pustyni. Chcę wam powiedzieć, że Peru to również kraj pustyń o innym pięknie, ale głównym naszym celem jest projekt zalesienia tej pustyni. Giancarlo, no jeszcze jest sprawa twojej pracy, bo na pewno dużo ludzi jest zaciekawionych, no, że pracujesz w tej kopalni złota. Mógłbyś coś więcej na ten temat opowiedzieć? Sí, bueno, trabajo en la mina Poderosa, que es la segunda mina de oro más importante de... Tak, pracuję w branży kopalni, która jest drugą co do wielkości kopalnią złota w Peru, a największą co do wielkości. Chociaż nie jestem inżynierem górnictwa, jestem inżynierem budownictwa. Moja praca polega więc na budowie obozów dla sektora górniczego. Moja praca polega na weryfikacji i sprawdzaniu planów oraz projektów, wszystkiego co związane z warunkami mieszkaniowymi personelu kopalni. Tak więc generalnie mój harmonogram pracy wygląda tak, 2 w 1, czyli pracuję 30 dni od poniedziałku do niedzieli. W kopalni 15 dni w Piurze, Piura to jest tutejsze miasto, z których 15 dni w Piurze spędzam w mieście, a tydzień tutaj na farmie. Praca jest więc dość ciężka, bo nie mamy urlopów. Pracujemy właśnie od poniedziałku do niedzieli, od 7 rano do 18. To ciężka praca, ale dobrą rzeczą jest to, że jest dobra pensja, dobre wynagrodzenie, pozwala mi zaoszczędzić i planować swoje życie. Ale ogólnie praca jest dobra, dość męcząca, ale bardzo satysfakcjonująca. Chciałem się ciebie zapytać, czy ty jesteś jedynym tutaj z okolicy, co pracuje w tej kopalni i czy były jakieś historie, które przychodzą ci do głowy, które byłyby warte do opowiedzenia, może jakieś szalone, może była jakaś, nie wiem, ulewa, powódź, burza, nie wiem, jakiś napad, albo coś ciekawego, albo śmiesznego, co sobie przypominasz przez te wszystkie lata, jak tam pracujesz. Experiencias, en realidad el hecho de que sea una mina de oro implica bastante riesgo porque Właściwie w mojej rodzinie jestem jedyną osobą pracującą w kopalni, a z mojego doświadczenia wynika, że kopalnia złota to niebezpieczne miejsce, ponieważ złoto ma dużą moc i wartość.
Ta kopalnia jest drugą co do ważności kopalnią w Peru. Istnieje wiele nielegalnych źródeł energii, które niszczą środowisko, nie biorą pod uwagę stosowania rdęci do płukania metali oraz zanieczyszczają rzeki i pola, co stwarza duże zagrożenie. Zniszczenia poniesione w wyniku ataku terrorystycznego przeprowadzonego przez nielegalnych górników to też duży był problem. Porwali 13 górników i ich zamordowali. Więc od tego momentu panował lekki niepokój, że mogą zaatakować ponownie. Ale mieli wsparcie policji, która twierdziła, że chronią obozy zbudowane z blachy. Ale jest to uczucie, do którego się musisz przyzwyczaić, pracując tam i na koniec musisz się przyzwyczaić do życia w niebezpieczeństwie. ¿Qué es esto? It's not Spanish. It's not Spanish. No i Maybe tyle. Quechua. Maybe we can... okazało się, że ten tłumacz po prostu poleciał po grubości. Próbujemy tu z komórkami, żebyśmy wam dobrze to dostarczyli, ale myślę, że tyle wystarczy i dziękuję Giancarlo, że mnie tu gości i że mógł trochę opowiedzieć. Cinque. Thank you very much, Giancarlo, for having me here. I wish you all the best with the Thank you, man. forestation. Thank you, man. And thank you for your energy because you bring a lot of peace to my soul. Nice word, man. Okay, thank you so much too for your visit, and wish you luck in your 100 days adventure around the world. It sounds like difficult, but not impossible. So good luck, man. Muchas gracias, amigo. That's all. Gdzie tu jeszcze kolega z Włoch, z którym prawdopodobnie jutro będę jechał do Ekwadoru, bo go namówiłem. 24-latek ze środkowych Włoch, który po prostu zwiedza świat. No zaczął dość wcześnie, ale to bym polecał wszystkim młodym ludziom, żeby zaczęli wcześniej. Chociaż nigdy nie jest za późno. O. Tak się wywiad rozciągnął, że mieliśmy tutaj po prostu podlać te wszystkie krzewy i drzewa przed zachodem słońca. Zachód już za niedługo, za jakieś pół godziny, a trzeba tu iść kilkaset metrów do przodu i ciśniemy. Jedziemy z tematem. Giancarlo nam powiedział, że tu trzeba podlać. Jedno tu, drugie tu. O, to ziemia, którą kupili z rodzicami. I słuchajcie, jak on pracuje w kopalni, to rodzice tu przyjeżdżają, starsze osoby, ale czasem są właśnie takie wolontariaty, jak tu jest dziewczyna z Anglii, ona się nazywa Emily i będzie tu mieszkać 2 tygodnie z nimi. I słuchajcie, za to jedzenie i spanie po prostu będzie im pomagać tu na farmie. Psy szaleją. No i tak to tu wygląda, słuchajcie, no niesamowity projekt na całe życie. 2 per each. Okej, dobra, no to 2 na 1. Sporo tych drzew już tutaj wymarło, jak mówił Giancarlo, a to są jakieś specjalne azjatyckie drzewa, które znoszą świetnie takie warunki pustynne, jak tu mamy. Teraz jest pogoda super przyjemna, powiem wam szczerze, ale w czasie dnia po prostu ja poszedłem nawet na drzemkę. Tak mnie zmuliło, ale piękny zachód będzie. Pieseły tu nam towarzyszą, a my mamy wylać 2 takie butle na każde drzewo. Wchłania się jak w gąbkę normalnie. To jest ten ziomuś Dawid właśnie z Włoch, strażak, ale sika. Tu mamy jeszcze ostatnie drzeweczko do podlania. Bez wody nie ma życia. I tutaj na pustyni to stwierdzenie nabiera szczególnego znaczenia. Ale pięknie.